Mój dobry przyjaciel zapisał się niedawno na wycieczkowy rejs morski. Jednak zaraz potem, prawdopodobnie zdjęty stresem pozakupowym, zatelefonował do mnie, aby spytać, czy aby na pewno statek, na którym ma zamiar spędzić wakacje, będzie luksusowy. Nie bardzo wiem, co odpowiedzieć na to pytanie przyjaciela, ponieważ nie znam jego kryteriów luksusu. Jednak zazwyczaj na statkach wycieczkowych głównym parametrem określającym ów luksus jest przestrzeń. Oczywiście mam na myśli przestrzeń do dyspozycji pasażerów. Na współczesnych statkach dysponujących dużą liczbą pokładów owej przestrzeni zazwyczaj nie brakuje, przynajmniej tak długo, jak długo wszyscy klienci armatora nie wejdą na pokład. Jednak na dużych statkach, gdy pasażerów jest 4 albo nawet 6 tysięcy, marzenie o przestronnej kabinie z bezkresnym widokiem na morze staje się fikcją. Podobnie jak fikcją stać się może marzenie o spersonalizowanej obsłudze. Wprawdzie mundury oficerów są rzeczywiście piękne i podobno nawet zniewalające, jednak nie na wszystkich współczesnych statkach za każdym fotelem w restauracji stoi kelner, gotowy w każdej chwili spełniać wszelkie marzenia konsumentów. I zamiast stolików 2-osobowych mogą być 10-osobowe. Więc w jaki sposób zdefiniować luksus? W świecie statków pasażerskich stosowane są dwa współczynniki. Pierwszy to Space to Passengers Ratio, czyli stosunek tonażu jednostki do liczby przewożonych pasażerów. Drugi współczynnik określa jakość obsługi i nazywany jest Passenger to Crew Ratio. Stanowi on iloraz liczby pasażerów przypadających na jednego członka załogi. A oto wartości tych współczynników dla 4 dosyć popularnych jednostek pasażerskich. Statek jest tym bardziej luksusowy, im wyższa jest wartość jego współczynnika Space i im niższa jest wartość drugiego ze współczynników, czyli P2C. Biorąc pod uwagę powyższe współczynniki, zazwyczaj wyróżnia się 4 klasy statków pasażerskich, od standardowej, czyli low cost, do najwyższej, super luksus. Ponieważ za luksus słono się płaci, więc od razu pytanie, w jak wielkim stopniu jest on niezbędny wszystkim użytkownikom rejsów pasażerskich. I na zakończenie bardzo konkretne porównanie tego, co do zaoferowania mają statki low cost i super luksusowe. Wynika stąd, że być może luksus nie interesuje wszystkich.